Nigdy nie grałem w żadne Final Fantasy. Nie różnię się pod tym względem od większości polskich graczy. Wiadomo, ciężko było o tej serii nie słyszeć, a jak już coś się słyszało, to przeważnie wiele dobrego. Nie bez powodu zyskała ona uznanie na całym świecie, dzięki czemu istnieje na rynku od ponad 30 lat. W naszym kraju jednak nie zyskała szerokiej popularności. Japońscy wydawcy nigdy nie byli specjalnie zaangażowani w promowanie swoich produktów w naszym kraju, a sami polscy gracze również raczej niechętnie sięgali po ich tytuły, z racji tego, że posiadają one dość specyficzną stylistykę oraz rozgrywkę w porównaniu do produkcji zachodnich. Zatem przez lata zarówno jedni, jak i drudzy nie byli sobą szczególnie zainteresowani. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. Ilość graczy zwielokrotniła się na przestrzeni dziesięcioleci, a sam rynek gier wideo stał się całkiem lukratywny. Budżety na nowe tytuły zostały znacząco zwiększone, a co za tym idzie, ich promocja zaczęła być prowadzona na większą skalę. Efektem tego jest coś, co stało się dla polskich graczy dość przełomowe. Final Fantasy XVI otrzymało polskie napisy. Pierwszy raz w długiej historii serii. W dzisiejszych czasach ciągle rzadko spotykane jest to, aby japoński wydawca zdecydował się wydać w naszym języku grę stworzoną przez japońskiego dewelopera. Można nawet zrobić jak Capcom i po wielu latach wydawania po polsku serii Resident Evil przestać to robić. Dlaczego? Uznałem, że skoro wydawca powszechnie cenionej serii zwrócił na nas uwagę i postanowił sprawić, by jej najnowsza odsłona zaistniała u nas w większym stopniu, to jest to dobry moment, aby dać jej szansę. Poza tym zachęcił mnie jeszcze jeden element. Za system walki odpowiada Ryota Suzuki, który zajmował się nim również w Devil May Cry 5, w którym walka jest absolutnie fantastyczna. Tak więc, jakie wrażenie na takim laiku serii zrobiła jej najnowsza odsłona? Zapraszam do recenzji. Disclaimer. Materiał nie będzie zawierał spoilerów fabularnych, jednak poruszę tutaj kilka kwestii związanych z mechaniką rozgrywki, a także aktywnościach pobocznych, które pojawiają się po kilkudziesięciu godzinach gry. Jest to około 1/3 całości, zatem nie powinno to stanowić większego problemu. Jednak informuję o tym na wszelki wypadek, jeżeli ktokolwiek by chciał, aby nieco późniejsze aspekty rozgrywki pozostały dla niego tajemnicą. Prawie każda gra z serii ma miejsce w innym, fabularnie niezwiązanym z pozostałymi uniwersum. Trafiamy tutaj do opartego na średniowieczu świata fantasy. Konkretnie do krainy zwanej Valistea, złożonej z 2 kontynentów, sztormu i popiołu. W świecie tym istnieje magia, z której swobodnie mogą korzystać jedynie nieliczni ludzie urodzeni z umożliwiającym to darem, nazywani nosicielami. Wszyscy pozostali potrzebują do tego specjalnych kryształów, których źródłem są mające formę potężnych struktur matczyne kryształy. Cała kraina oparta jest na korzystaniu z magii. Wykorzystywana jest ona powszechnie przez całe społeczeństwa nawet do najprostszych zadań, więc kontrola nad nimi jest kluczowa dla istniejących w tym świecie państw, które od pokoleń toczą o nią między sobą wojny. Zazwyczaj ich najpotężniejszą bronią są dominanci, czyli osoby posiadające moc przekształcenia w Eikona, istotę o niemal boskiej mocy, która reprezentuje jeden z 8 żywiołów występujących w grze. Już na samym początku zostajemy wrzuceni w środek akcji. Jesteśmy świadkami walki Eikonów, następnie bitwy 2 armii, a także mających równocześnie miejsce pertraktacji. Moim zdaniem prolog, chociaż efektowny i intrygujący, niepotrzebnie komplikuje sprawę. W krótkim czasie w chaotyczny sposób gra sypie nam jak z rękawa nazwami wielu różnych miejsc, stronnictw oraz związanych z nimi postaci. Mimo że większość z tych informacji nie będzie nam potrzebna przez kilkanaście najbliższych godzin. Narracja wydaje się być specjalnie zawiła bardziej niż jest to potrzebne, aby stworzyć wrażenie, że fabularnie ta część faktycznie jest jak Gra o Tron. Szybko pojawia się tutaj retrospekcja, która przenosi nas 13 lat w przeszłość. Do czasów młodości naszego protagonisty, którym jest Clive Rosfield, syn króla Rosarii. Jest on również tak zwaną pierwszą tarczą, czyli osobistym strażnikiem dominanta Feniksa, którym jest jego młodszy brat Joshua. Pokazywane nam jest jego życie na królewskim dworze i relacje z rodziną. Rosaria przygotowuje się do wojny z Żelaznymi Wyspami, z racji czego brat Clive'a zgodnie z tradycją udaje się do bramy Feniksa, aby poprosić przodków o pomyślność w nadchodzącym konflikcie. Za sprawą mających tam miejsce wydarzeń dochodzi do zawiązania akcji, po czym wracamy do współczesności i rozpoczyna się właściwa część gry. Fabuła wypadła tutaj naprawdę dobrze. Przede wszystkim gra jest bardzo długa. Ukończenie jej w praktycznie 100% zajęło mi 90 godzin. Tak więc po pierwsze można w tym czasie całkiem solidnie przywiązać się do przedstawionego świata, a po drugie produkcja sprawia wrażenie rozbudowanej przygody. Rozkręca się ona jednak bardzo powoli. Pierwsze 2 godziny to prolog, a później przez kilka następnych godzin stopniowo wprowadzane są poszczególne mechaniki, a także prezentowane są nam podstawowe informacje o świecie. Właściwa część gry, podczas której mamy już odblokowane wszystkie kluczowe umiejętności, a fabuła staje się bardziej ukierunkowana,
Zaczyna się po kilkunastu godzinach. W opowieści jednocześnie przewija się kilka wątków, m.in. zemsty, walki z uprzedzeniami i dyskryminacją, a także dążeniem do uzyskania wolności i do samostanowienia. Na początku jest ona bardziej osobista. Z czasem zaczyna ona jednak być oparta na motywach niezwykle sztampowych dla gatunku fantasy. Należy mieć też na uwadze, że jest to japońska gra, więc naturalnie fabuła nie boi się być patetyczna i traktować się bardzo poważnie, mimo fantazyjnej stylistyki. Ma to swoje plusy i minusy. Dla mnie jest to odświeżające względem bardziej zachowawczych zachodnich produkcji. Jednak dla wielu opowieść może przez to wydać się nieco groteskowa i pretensjonalna. Do tego często można odnieść wrażenie, że poruszane tutaj bardziej dojrzałe i niejednoznaczne tematy są przedstawione w naiwny i nieautentyczny sposób. Pomimo tego jednak opowieść naprawdę potrafi tutaj wciągnąć. Nie tylko za sprawą ciekawego świata pełnego kreatywnych pomysłów, ale także dlatego, że sporo się tutaj dzieje oraz stale dowiadujemy się czegoś nowego. W trakcie naszej przygody ciągle odwiedzamy nowe, różnorodne miejsca, poznajemy realia i problemy przedstawionej krainy oraz odkrywamy intrygujące tajemnice. Do tego stale pokazywane są nam wydarzenia z perspektywy różnych bohaterów drugoplanowych, przez co jesteśmy świadkami ich własnej drogi do celu albo polityki prowadzonej między narodami. Występuje tutaj ogromna ilość organizacji oraz postaci o zróżnicowanych charakterach i profesjach. I mimo, że większość z nich raczej nie jest szczególnie zapadająca w pamięć, to sporo jest tu takich, które są przyzwoicie napisane. W głównej mierze te bardziej istotne dla fabuły. Posiadają ciekawą osobowość oraz wiarygodną motywację. No i naprawdę przyjemnie obserwuje się ich poczynania. Oczywiście, zgodnie z japońską myślą projektowania postaci, większość przedkłada efektowność swojej stylizacji nad jakąkolwiek funkcjonalność, a ich charakter często jest przyjaskrawiony, ale dzięki temu łatwiej zapadają w pamięć. Nasz protagonista, Clive, również wypada całkiem w porządku, jednak nie jest specjalnie porywający. To raczej dość standardowy, szlachetny bohater. Może irytować to, że przez cały czas jest nieznośnie poważny. Podczas głównej opowieści jeszcze posiada jakąś osobowość. Jednak w rozmowach z postaciami niezależnymi niemal przez cały czas przypomina beznamiętną maszynę. Na przestrzeni gry nieco się on zmienia, jednak pozostaje zmotywowanym, prawym wojownikiem o wolność itd. Ratuje go to, że jest całkiem przyzwoicie zagrany, czasami zdarzy mu się rzucić całkiem niezłym żartem albo one-linerem oraz naprawdę dobrze rezonuje on z pozostałymi postaciami. Przyjemnie słucha się jego rozmów z nimi, a ich relacje wydają się wiarygodne. Tak samo zresztą jak rozterki i wątpliwości, które pojawiają się u niego w trakcie opowieści. Jednym z centralnych elementów fabuły są jego dążenia do odkrycia stawianych przed nim różnej maści tajemnic. W trakcie gry za sprawą niejednoznacznych poszlak po kawałku poznajemy ich fragmenty. Przez cały czas nie mogłem się doczekać, aby poznać prawdę, a gdy już miało to miejsce, to stawiane były przede mną kolejne pytania. Dzięki temu cały czas utrzymywana była moja ciekawość. Gra dostarcza również innych intensywnych emocji. Jako że zależało mi na postaciach i całej krainie, to sporo scen naprawdę potrafiło mnie wzruszyć. Zwłaszcza gdy pojawiały się w niespodziewanym momencie. Wcześniej wspomniany patos świetnie sprawdza się za to w scenach pełnych napięcia, gdy toczą się one o wielką stawkę, a także tych widowiskowych, ponieważ tutaj twórcy naprawdę nie mieli hamulców. Prawdopodobnie nieraz będziecie wtedy siedzieli na skraju fotela bądź kanapy, chłonąc to, co ma miejsce na ekranie. Zwłaszcza podczas niesamowitych walk ikonów. Opowieść mimo swojej długości w ogóle mnie nie znudziła. Udało się jej utrzymać moją uwagę do samego końca, ponieważ cały czas zaskakiwała mnie nowymi pomysłami oraz ekscytującymi i dobrze przemyślanymi wydarzeniami. Niektóre z nich na pewno na długo zapadną mi w pamięci, szczególnie ostatnia misja. Dawno żadna gra nie wywołała u mnie tyle radości, smutku, zaciekawienia i zachwytu. Jeżeli tylko wszechobecna japońska podniosłość i kolorowa stylistyka nie będzie stanowić dla was dużego problemu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że fabuła spodoba wam się tak samo mocno jak mi. Istotnym elementem całej narracji jest również sam świat gry. Przed premierą dużo mówiło się o tym, że ma on przypominać Grę o Tron. Posiada on sensownie rozpisaną historię oraz politykę, a także problemy nawiązujące do średniowiecznych realiów, takie jak fanatyzm religijny czy dyskryminacja. Gra stara się zaprezentować świat dla dorosłego odbiorcy, więc występują tu przemoc, nagość i bluzgi. Jednak najwidoczniej twórcy bali się je pokazać dosadnie i bezpośrednio. I co za tym idzie, niestety żaden z tych elementów nie jest nawet zbliżony do growego Wiedźmina, gdzie nie można było mieć wątpliwości, że to gra dla dorosłych. Kluczowym elementem dla Balistei, tak jak mówiłem na początku, jest magia. Jako że jest ona powszechnie wykorzystywana przez całą populację krainy nie tylko w walce, ale również dużo bardziej przyziemnie, przy czynnościach takich jak suszenie prania czy chłodzenie ryb, to kontrola nad matczynymi kryształami naprawdę ma tutaj sens, bo czuć, że na magii oparte jest istnienie całych narodów. One same prezentują się ciekawie, chociaż jest ich zaledwie kilka. Różnią się od siebie dość znacząco pod względem geograficznym, kulturowym i religijnym oraz posiadają wyraźnie uwydatnione cechy, dzięki czemu łatwo je od siebie odróżnić. Mamy tu przykładowo pełne dostojeństwa Święte Cesarstwo Sanbreque,
a także opartą na handlu Republikę Dalmekii. Kraje zawiązują między sobą sojusze, prowadzą wojny i negocjacje. Polityka przez większość czasu ma duże znaczenie w fabule. Prezentowane są nam wydarzenia rozgrywające się na szczycie władzy oraz ich wpływ na świat i jego mieszkańców. Będziemy tutaj świadkami zdrad, intryg, tajnych sojuszy czy działań politycznych podyktowanych osobistymi pobudkami. Opowieść jednak nie opiera się na polityce jak w Grze o Tron, tylko na przeżyciach konkretnych bohaterów. Wydarzenia polityczne są w głównej mierze jedynie narzędziem do oddziaływania na nich. Z czasem sama polityka zaczyna też robić się dość jednowątkowa, aż w końcu niestety marginalna dla głównych wydarzeń fabularnych, zaczynających kręcić się wokół fantasy sztampy. Świat posiada sporo elementów, które nadają mu autentyzmu. Występująca tutaj kraina ma swoje problemy, takie jak plaga, która pozbawia Ziemię eteru, nośnika magii, przez co staje się ona wyjałowiona i niemalże niezdatna do życia, albo zjawisko przeciwne, czyli eterowe potopy, które zamieniają niemal wszystkich w bezrozumne bestie. Sprawia to, że konflikty między państwami jeszcze bardziej się zaogniają i zmuszają je do radykalnych kroków. Motyw prześladowań nosicieli również wypada tutaj całkiem wiarygodnie. W całej krainie są oni zniewalani i traktowani jak przedmioty, co objawia się w tatuowaniu im specjalnego znaku na twarzy, który sygnalizuje to, kim są. Stąd również wzięła się ich pogardliwa nazwa – naznaczeni. Często będziemy świadkami bezwzględnego traktowania ich przez właścicieli oraz tego, jak oni sami czują się przez to bezradni, rozgoryczeni i zlęknieni. Do tego w świecie gry występują tu też drobiazgi prezentujące miejscowe realia i kulturę w postaci notatek z tekstami piosenek czy przepisami kulinarnymi. Niestety w świecie gry nie wszystko jest sensownie zaprojektowane. Czasami miałem wrażenie, jakby nie został on wykreowany przez normalnych ludzi, tylko jakichś kosmitów, którzy nie za bardzo mają pojęcie, jak wygląda życie na Ziemi. Niektóre elementy świata są naprawdę dziwaczne, ale nie pod względem stylistycznym, tylko pod względem braku logiki. Do tego część zadań pobocznych jest naprawdę idiotyczna pod względem narracji, jak ten z wytworzeniem noża. Twórcy czasami nieumiejętnie starali się nadać dla świata głębi oraz autentyzmu. Występuje tu również motyw przedwiecznej cywilizacji upadłych, którzy posługiwali się niesamowicie zaawansowaną technologią, dzięki czemu mamy tu również elementy futurystyczne. Mogą oni przywoływać skojarzenia z Dwemerami z The Elder Scrolls. Tyle, że tutaj są oni niebiescy, a nie żółci. Rozumiem, że takie elementy mogą dla niektórych fanów bardziej tradycyjnej fantastyki nieco nie pasować do klimatu, mnie jednak podoba się takie miksowanie schematów i dostosowywanie ich do swojej wizji artystycznej. To zresztą nie ostatni zabieg, który wybija się z konwencjonalnego ukazania świata fantasy. Aby pomóc odbiorcom w ogarnięciu tych wszystkich meandrów, twórcy wprowadzili do gry encyklopedię, w której mamy dostęp do informacji o wszystkich postaciach, miejscach, wydarzeniach, potworach i zjawiskach. Poszczególne zagadnienia są aktualizowane wraz z dowiadywaniem się nowych rzeczy na ich temat. Do tego podczas misji możemy w każdej chwili rzucić okiem na objaśnienia aktualnie występujących w misji elementów fabuły i co za tym idzie przypomnieć sobie, kim są dane postacie, jakie są relacje między nimi oraz o czym one w zasadzie mówią, co jest szczególnie przydatne na początku gry, gdy wszystko jest dla odbiorcy nieznane. W encyklopedii pojawiają się również wątki, które nie są poruszane w fabule, a stanowią jedynie dodatkową część lore świata, nieco go przy tym ubogacając. Możemy dowiedzieć się, jak liczona jest tutaj data, poznać najistotniejsze dla kontynentu wydarzenia historyczne, dlaczego wszędzie występuje wspólna waluta itd. W nieco późniejszym etapie gry odblokowujemy również dostęp do mapy geopolitycznej, na której możemy przyjrzeć się aktualnej sytuacji w Walistei, a nawet zobaczyć relacje między głównymi postaciami. Twórcy naprawdę się do tego wszystkiego przyłożyli. Mimo występujących zawiłości politycznych oraz relacji między masą postaci, w ogóle nie miałem tutaj wrażenia zagubienia. Dzięki temu, że posiadamy dużo informacji o wszystkich elementach świata gry, to sprawia on wrażenie całkiem autentycznego, w którym wiele jego aspektów jest ze sobą logicznie połączone, a zwyczaje i kultura mają swoje źródło. Sporo tutaj możemy poczytać, więc jak wypada polska wersja językowa? Nie mam do niej zastrzeżeń. Tłumacze sensownie przełożyli sens wypowiedzi postaci. Nie zauważyłem również żadnych literówek czy błędów. No, na początku jedna z przetłumaczonych kwestii informuje, że postacie mówią o ciężarówce, a jedna z kobiet czasami mówi o sobie w rodzaju męskim. Tłumaczenie na pewno może się przydać do zrozumienia złożoności fabularnych. Do tego przełożenie wielu wymyślnych pojęć również brzmi tutaj sensownie. Poza tym polska wersja językowa to chyba nie jedyny ukłon w stronę polskich graczy ze strony twórców. W grze występuje kilka postaci o polskich imionach, jak Leszek czy Kamil. Ba, jedna z bardziej istotnych postaci nazywa się tutaj Hugo Kupka. Duże znaczenie na odbiór warstwy fabularnej ma naturalnie to, jak gra się prezentuje, a zdecydowanie wyróżnia się ona stylistycznie na tle zachodnich gier.
Final w ogrywanej przeze mnie wersji na PS5 posiada dwa tryby graficzne. Rozdzielczość 4K w 30 klatkach na sekundę oraz Full HD w 60 klatkach. W wyższej rozdzielczości naturalnie obraz wyraźnie zyskuje na szczegółowości, jednak w tak dynamicznej produkcji zdecydowanie wolałem wybrać wyższy klatkarz. Do tego w 4K częściej mają miejsce problemy z płynnością. Niezależnie od wybranego trybu, najnowszy Final jest naprawdę ładną grą pod względem technicznym. Jednak najbardziej podobał mi się sam kierunek artystyczny, bo gra miesza wybujałą fantazyjność oraz autentyzm. To pierwsze wrażenie jest wywoływane przez ogólną stylistykę gry. Wszystko jest tutaj całkiem czyste, a kolory są żywe i nasycone. Sumarycznie wiele elementów wydaje się być zaprojektowane tak, aby robiły wrażenie pięknych i wprawiały w zachwyt. Potworki to pokaz nieskrępowanej wolności kreatywnej, projekt wizualny Aconów jest naprawdę zachwycający i budzący respekt, a sanktuaria matczynych kryształów są wykonane z wielką pompą i pietyzmem. Niektóre elementy prezentują się za to naprawdę sugestywnie, na przykład broń, pancerz i ubiór postaci niezależnych, czy niektóre lokacje, które starają się imitować średniowieczne realia. Muzyka jest tutaj świetna. Nie dość, że zapada w pamięć, to ona również jest dość nietypowa. Wschodnia wrażliwość różni się od tej zachodniej, dzięki czemu często występuje tutaj pianino, co jest miłym dodatkiem. Do tego pojawiają się tutaj utwory z gatunków, które na pewno nie kojarzą wam się z fantasy. Podczas niektórych momentów aż nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Twórcy czasami naprawdę polecieli po bandzie. I dobrze. Bo dzięki temu gra nabiera unikatowego stylu. Chociaż potrafię sobie wyobrazić, że niektórych może to wybijać z klimatu. Muzyka świetnie podkreśla charakter scen, podczas których występuje. Orkiestrowe utwory w trakcie walk Aconów są tak patetyczne, jak to tylko możliwe, a takie występujące w scenach dramatycznych nieraz sprawiały, że miałem ciarki na plecach. Tak więc fabularnie i stylistycznie wszystko to stanowi dobrą podstawę pod grę roleplay. Czy w taki właśnie sposób wygląda tutaj rozgrywka? Mogłoby się wydawać, że Final Fantasy XVI to RPG, jednak Nic bardziej mylnego. tak naprawdę gra jest RPG jedynie teoretycznie. Najlepiej można ją zdefiniować jako trzecioosobową grę akcji opartą na widowiskowej walce, w której podstawą rozgrywki jest wykonywanie misji głównych, dzięki czemu popychamy do przodu główny wątek fabularny. To właśnie dzięki nim odblokowujemy nowe mechaniki i aktywności poboczne. Między misjami mamy do dyspozycji otwarty świat, w którym możemy zająć się wykonywaniem aktywności pobocznych. Silnik gry ewidentnie jest dostosowany pod walkę, a nie pod aspekty związane z RPG, co wiąże się z wieloma dość poważnymi problemami. Tak naprawdę walka to jedyna mechanika występująca w grze. To, jak się ona prezentuje, opiszę później. Na razie skupię się na tym, jak wyglądają pozostałe elementy rozgrywki. Zacznijmy od otwartego świata. Jest to tak w zasadzie jedynie makieta, a nie sprawiające wrażenie żywego i autentycznego środowisko. Obszar, po którym możemy się poruszać, ma formę korytarzowych lokacji, poza których granice nie możemy wyjść, więc mają tutaj miejsce wszechobecne ograniczenia w postaci rzek, gąszczów roślin czy wzniesień. Całe szczęście nie znaczy to, że poruszamy się tutaj jedynie po dosłownie korytarzach. Mamy tutaj trochę naprawdę sporych otwartych przestrzeni, dzięki czemu świat nie wydaje się być po prostu siecią połączonych tuneli. Nie zmienia to jednak faktu, że cały czas pozostają to tak naprawdę bardzo szerokie korytarze, które posiadają swoje sztywne, nieprzekraczalne granice. Powstaje tutaj kolejny problem. Za sprawą mapy dokładnie wiemy, gdzie możemy pójść, a gdzie nie, przez co nie ma tutaj możliwości ukrycia jakiejś lokacji czy przejścia. Mocno ogranicza to radość z eksploracji, bo przemierzając świat możemy go jedynie podziwiać, a nie odkrywać. Jest on również bardzo statyczny. Nie ma tutaj cyklu dnia i nocy, ani zmiennych warunków atmosferycznych. Zmiany zachodzą w nim jedynie za sprawą wydarzeń fabularnych. W lokacjach, w których występują ludzie, gracz nie może walczyć, a jedynie zagadywać do zaprojektowanych kukieł zwanych postaciami niezależnymi. Różnica między nimi a zwykłymi obiektami w grze ogranicza się do tego, że ci pierwsi posiadają animację oraz głos. Postacie to jedynie element dekoracji, a nie pełnoprawne NPC-ty. Nie posiadają sztucznej inteligencji, bo mogą one wykonywać tylko z góry ustalone czynności, tak więc nawet w żaden sposób nie reagują one na poczynania gracza. Jedynie do nas zagadują oraz śledzą nas wzrokiem, jakby z niemym błaganiem o pomoc. Gra jest tak zabetonowana, że większość postaci nawet nie może się przemieszczać, więc zawsze znajdują się w tym samym miejscu. Często jedynie sobie stoją albo przeprowadzają rozmowy, które odtwarzają się ponownie za każdym razem, gdy przeładujemy lokację. Niektóre wykonują jakieś czynności, jak przykładowo suszą pranie czy ćwiczą walkę. Jeżeli już zdarzy się, że jakaś postać się przemieszcza, to robi to po z góry określonej ścieżce,
niczym pociąg po szynach. Poza zagadywaniem do postaci i handlowaniem, nie ma tutaj żadnej innej opcji interakcji ze światem. Do tego nie pojawiają się tutaj żadne przygotowane przez twórców wydarzenia, na które moglibyśmy trafić podczas eksploracji. Występujące w świecie gry potwory pasują do danego środowiska, jednak wydają się być rozrzucone po planszy bez ładu i składu. Może być to wynikiem tego, że walka to jedyna aktywność, której możemy się podjąć podczas eksploracji. Więc przeciwnicy muszą się pojawiać dość często i regularnie, abyśmy mieli cokolwiek do roboty. Niestety tutaj również daje się we znaki brak organiczności świata gry, ponieważ potwory ani nie polują na siebie, ani nie walczą ze sobą, tylko na nas skupiają swoją uwagę. Pomimo tego wszystkiego, otwarty świat jednak nie jest jednoznacznie zły. Bardzo spodobał mi się jego design i samo wykonanie. Kraina jest podzielona na kilka oddzielnych lokacji. Początkowo myślałem, że będzie to wada, jednak zabieg ten ma sens, ponieważ pozwala to na jej sporą różnorodność, która wyglądałaby idiotycznie, gdyby wszystko to występowało na jednym obszarze. Mamy tutaj gęste lasy, kamienne fortece, podmokłe bagna, gorące pustynie, ponure góry oraz kilka mniejszych wioseczek i miejscowości. Widać tutaj zarówno pieczołowitość Japończyków, jak i ich kreatywność. Niektóre lokacje naprawdę oddają ducha średniowiecznych realiów, gdzie inne pokazują nieszablonowość i rozmach rzadko spotkane w zachodnich produkcjach. W pewnym sensie pomaga tutaj również korytarzowość lokacji. Umożliwiło to twórcom chociażby tworzenie masywnych pasm górskich na horyzoncie, czy potężnych przepaści. Jako że gracz nigdy się tam nie dostanie, to nie musieli oni przystosowywać całego widocznego terenu do eksploracji, dzięki czemu mamy tutaj widoki, które raczej nie występują w RPG-ach. Podczas eksploracji najczęściej będziemy odwiedzać naszą kryjówkę. Możemy tutaj kupić coś od handlarza, skorzystać z usług kowala, zajrzeć do encyklopedii, albo przeczytać dostarczane do nas listy od różnych postaci, co jak zwykle stanowi dość niewymagający dużych nakładów finansowych sposób na poszerzenie fabuły. Mamy również dostęp do obelisku, w którym możemy poćwiczyć walkę oraz powtarzać misje fabularne. Z naszą bazą możemy się całkiem zżyć, ponieważ stale pogłębiamy relacje z występującymi tu postaciami, których ilość zresztą stale się zwiększa. Wspomniałem o kupcu i kowalu. Skoro teoretycznie jest to RPG, to naturalnie występuje tutaj handel oraz crafting. Chociaż równie dobrze to mogłyby nie występować. Kasę możemy wydawać na kupowanie elementów wyposażenia, przedmioty jednorazowe, elementy do craftingu, a także nowe utwory do wykorzystania w naszej bazie. Materiały są wykorzystywane przez naszego kowala do tworzenia i ulepszania broni i pancerza. Przez całą grę na bieżąco wykonywałem wszystkie aktywności poboczne, jednak nie wędrowałem po świecie bez celu, farmiąc pieniądze i zasoby. A jednak mimo tego zawsze miałem ich pod dostatkiem. Przez całą grę w ogóle nie miałem sytuacji, że brakowało mi na coś kasy albo surowców. Szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętam nazw i zastosowania większości z nich. Do tego same elementy wyposażenia, które możemy kupić lub wytworzyć, marginalnie wpływają na naszą postać. Przedmiotów jednorazowych, na których zakup teoretycznie moglibyśmy stale wydawać pieniądze, jest zaledwie kilka rodzajów. Do tego nie są ani specjalnie użyteczne, ani kosztowne. Handel i wytwarzanie to kolejny przykład tego, że elementy RPG zostały tutaj wprowadzone na siłę. Ale co w końcu mamy do roboty w świecie gry? Szczerze powiedziawszy, to nie za wiele, bo tak jak mówiłem wcześniej, jedyna występująca w grze mechanika to walka. I to w zasadzie tylko na niej opierają się dostępne aktywności. Możemy wykonywać zadania poboczne, których jakość jest różna. Jeżeli chodzi o narrację, to niestety zwykle questy są przegadane i po prostu nieciekawe. Postacie przekazują nam zbyt dużo informacji, niejednokrotnie dając nam idiotyczne preteksty do szukania jakichś kwiatków czy innych pierdół. Największym problemem jest jednak tutaj bieda. Mimika twarzy jest szczątkowa i sztuczna, a podczas rozmów postacie w ogóle nie wykonują żadnych animacji, poza paralityczną gestykulacją. Ewentualnie w sztywny sposób przekażą nam jakiś przedmiot. Jeżeli narracja wymaga wykonania przez postacie jakichś czynności, to gra po prostu zaciemnia obraz i odtwarza stosowne dźwięki, sugerujące wykonywanie ich. Wszystko to sprawia, że można odnieść wrażenie, jakby oglądało się jakiś film klasy B, w którym na nic nie było budżetu. Z powodu wcześniej wspomnianej stateczności postaci nigdy nie uświadczymy, aby ze sobą walczyły. Dochodzi przez to do idiotycznych sytuacji. W grze kilka razy pojawia się moment, w którym jakaś grupa ludzi albo miejscowość ma zostać zaatakowane, więc proszą naszego bohatera o pomoc. Wspólnie uzgadniają, żeby Clive udał się w jedno miejsce, a oni w inne, aby razem odeprzeć atak na dwóch frontach. Po walce spotykamy się z nimi. Opowiadają nam wtedy, że było ciężko, ale sobie poradzili. Oczywiście
Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Po prostu nie możemy zobaczyć walczących postaci, więc twórcy muszą stosować takie tanie zagrywki. Wyraźnie kontrastuje to z oskryptowanymi momentami w wątku głównym, pełnym przerwników filmowych i unikalnych lokacji. Wynikiem tego jest również bardzo zauważalny spadek tempa między misjami głównymi a pobocznymi, na co często narzekają gracze. Rozgrywka w sidequestach nie wygląda lepiej. Naszym celem jest niemal zawsze to samo. Pogadaj z daną postacią, pójdź w dane miejsce, podnieś dany przedmiot, pokonaj przeciwników. I to tyle. Występują one po prostu w różnej konfiguracji. Z powodu braku innych mechanik poza walką, prawie zawsze w wymuszony sposób w zadaniach się ona pojawia, aby tylko nie opierały się one jedynie na chodzeniu i gadaniu. Z racji konstrukcji świata nigdy nie będziemy mieli sytuacji, w której faktycznie musimy poszukać danego miejsca. Do tego, jeżeli mamy znaleźć coś w danym obszarze, to zawsze jest on mikroskopijny, więc i tak nie stanowi to żadnego wyzwania. Przez dłuższy czas myślałem, że gra w ogóle nie ma wyborów, jednak czasami się one pojawiają. Na całą grę jest ich naprawdę garstka. Do tego nie niosą one ze sobą żadnych konsekwencji. To po prostu kolejny element, który jedynie ma udawać, że ta gra ma coś wspólnego z RPG. Kilka zadań trochę wyróżnia się w tłumie, jak na przykład takie, które wymaga od nas zapamiętania inskrypcji na obeliskach. Fabularnie też bywają zadania ciekawe, choćby takie, które w autentyczny sposób demonstrują realia tego świata, jak problemy zwykłych ludzi czy ich stosunek do naznaczonych. Nieco lepiej wypadają również te, które wykonujemy dla mieszkańców naszej kryjówki. Na początku dowiadujemy się, kto jest kim i jaką funkcję pełni. Wypełniamy dla nich proste przysługi. Z czasem poznajemy ich coraz lepiej. Opowiadają nam historię swojego życia oraz dowiadujemy się o ich motywacjach. Mimo że wątki te nie są specjalnie odkrywcze czy złożone, to sprawiły, że całkiem polubiłem kilku naszych rodaków i związałem się z nimi. Chociaż nie są oni tak naprawdę ani wielowymiarowi, ani autentyczni. W zadaniach dla naszych sojuszników zdarza się, że pojawiają się cutscenki, co jest naprawdę odświeżające, bo wtedy dopiero gra nie wydaje się tak oszczędna w narracji. Część zadań pobocznych posiada specjalne oznaczenie, które informuje o tym, że dostaniemy za nie specjalną nagrodę. Szczerze powiedziawszy, to nie podoba mi się ten podział na zadania zwykłe oraz takie, które mogą zapewnić nam nagrodę ciekawszą niż pieniądze i doświadczenie. Poza tym same nagrody i tak są zwykle dość nienatchnione. To przykładowo powiększenie sakwy na przedmioty czy zwiększenie ich skuteczności. W grze możemy również zająć się polowaniem na potwory. Sprawują się dobrze z prostego powodu. Są oparte na walce. Więc zawsze robimy to, co grze wychodzi najlepiej. Zlecenia przyjmujemy z tablicy, na której wiszą ogłoszenia z poszczególnymi monstrami. Każdy z nich posiada swoją nazwę, opis oraz miejsce, w którym go znajdziemy. Całkiem mi się to spodobało, bo nie dostajemy idiotoodpornego znacznika, który konkretnie pokazywałby nam jego lokalizację, czyli jak w przypadku zadań pobocznych. Tutaj sami musimy po nazwie odnaleźć miejsce na mapie, a potem udać się tam i odszukać nasz cel. Uprzyjemnia to rozgrywkę, bo wymaga od nas jakiejś inicjatywy. Same cele do ubicia to po prostu lekko przerobione wersje wcześniej napotkanych wrogów. Posiadają one po prostu więcej zdrowia oraz kilka unikalnych ataków. Walka z nimi wymaga trochę skupienia, jednak nie jest specjalnie trudna. Za ich pokonanie otrzymujemy unikatowe przedmioty potrzebne do wytwarzania broni oraz pancerza. Kolejną aktywnością opartą na walce są specjalne wyzwania czasowe, podczas których możemy korzystać jedynie z określonych umiejętności. Dzielą się one na 4 fazy, podczas których musimy zabić wszystkich przeciwników w określonym czasie. Odnawiamy go poprzez pokonywanie przeciwników oraz korzystanie z efektownych taktyk, głównie wykorzystując pełen potencjał zdolności, do których dostajemy dostęp. Nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, ponieważ wyzwania pojawiają się w grze dość późno. Jednak chcę zaznaczyć, że są one zrealizowane całkiem dobrze, ponieważ często zmuszają do kombinowania, a także sprawiają, że uczymy się najefektywniejszych sposobów na używanie konkretnych zdolności. Niestety wyzwania te są nieco zbyt łatwe oraz jest ich tylko kilka. Szkoda, że takich aktywności w postaci prób walki nie ma tutaj więcej. W grze możemy standardowo powtarzać misje, a także robić to w trybie arcade, w którym każde starcie jest oceniane punktowo. Im bardziej skomplikowane i efektywne kombinacje, tym więcej punktów zdobędziemy. Za każde starcie otrzymujemy ocenę, które na końcu misji są sumowane, na podstawie czego jest dla nas wystawiana końcowa ocena. Przeszedłem około połowę z nich i w każdej za pierwszym razem zdobyłem maksymalną ocenę, więc tryb ten raczej jest zbyt łatwy. Jakiś czas temu jednak do gry została wprowadzona aktualizacja, która dodaje do nich ograniczenia czasowe, więc powinno to nieco utrudnić nam zadanie.
Niestety nie mamy żadnego powodu, aby w ten sposób przechodzić misję, bo za oceny nie dostajemy żadnej nagrody, więc możemy robić to tylko dla naszej satysfakcji i bicia rekordów, na co na pewno zdecyduje się część bardziej zaangażowanych graczy, ponieważ system walki umożliwia nam podchodzenie do starć w bardzo różnorodny sposób, więc możemy testować różne taktyki, aby sprawdzić, która zapewni nam najwyższy wynik. Ale właśnie, na czym w końcu ta walka polega i jak ona wypadła? Na początku mówiłem o tym, że za system walki odpowiada Ryota Suzuki, który projektował go w Devil May Cry 5. Przed premierą napotkałem się na materiał pokazujący, że niektóre animacje walki z Finala oraz DMC wyglądają bliźniaczo podobnie. Uznałem, że jest to raczej odosobniony przypadek, który nie powinien dziwić z racji tej samej osoby projektującej model walki w obu produkcjach. Okazało się jednak, że pod tym względem gra ta mogłaby równie dobrze nazywać się Devil May Cry 16. Tak jak w DMC, tutaj również model walki to posiadający wysokie tempo slasher. Jednak to dopiero początek. Prawie każda zdolność i mechanika ma tutaj swój odpowiednik w DMC. Jeżeli chcecie przekonać się o tym na własne oczy, to zachęcam do zobaczenia materiałów na YouTubie, które porównują ciosy i zdolności z obu gier. Jestem naprawdę zdziwiony, że Square nie obawiało się oskarżeń o plagiat. Jak więc wypadła ta imitacja? Możemy wykonywać ciosy za pomocą naszego miecza i łączyć je w czterouderzeniową kombinację. Używać słabego pocisku magicznego do zadawania obrażeń na dystans, wykonywać uniki, a także doskok Feniksa, dzięki któremu możemy natychmiast przenieść się blisko przeciwnika. Tak samo jak w grze od Capcomu możemy wysoko skakać i walczyć w powietrzu. Podstawa jest więc identyczna jak w przypadku Nero z Devil May Cry. Fundamentalnie system walki jest bardzo solidny. Postać responsywnie reaguje na nasze polecenia, a także sama nakierowuje się na pobliskich wrogów, ułatwiając ich trafienie. Jest tu naturalnie możliwość klasycznego zablokowania kamery na przeciwniku. W trakcie walki możemy też korzystać z przedmiotów jednorazowych, takich jak mikstury lecznicze, czy wcześniej wspomniane toniki na chwilę zwiększające nasz atak lub obronę. Jednak nie musimy wchodzić do menu, żeby z nich skorzystać. Z kilku przez nas wybranych korzystamy naciskając jeden przycisk, dzięki czemu starcia zachowują wysokie tempo. Cały system walki jest naprawdę dobrze przemyślany. Jest tutaj sporo mechanik opartych na ryzyku, takie jak uniki wykonywane w ostatnim momencie, po których możemy wykonać kontrę połączoną z doskokiem do przeciwnika. Bardzo duże znaczenie ma nie tylko atakowanie i unikanie wrogich ataków, ale również przemieszczanie się po polu bitwy w taki sposób, aby przykładowo móc zadawać obrażenia dla wielu przeciwników jednocześnie oraz samemu nie narażać się na obrażenia od nich, chociażby walcząc w powietrzu. Walka wymaga trochę skupienia i zdarzyło mi się kilka razy podchodzić do niektórych starć, jednak nie powiedziałbym, że jest ona specjalnie trudna. Być może dlatego, że w serii Devil May Cry spędziłem łącznie kilkaset godzin. Do tego nawet jeżeli będziemy mieli jakieś większe problemy, to po zgonie możemy odrodzić się z odnowionymi wszystkimi miksturami leczniczymi, przez co niestety ciąży na nas mniejsza presja, bo zawsze możemy ułatwić sobie robotę. Jako że nie mamy tutaj różnych kombosów ani typów oręża, to sama baza rozgrywki jest sporo uboższa od swojego pierwowzoru. Jednak Final różnorodność swojego systemu walki opiera na czymś innym – zdolnościach Eikonów. Jednocześnie możemy korzystać z mocy 3 Eikonów, dzięki czemu mamy dostęp do jego umiejętności głównej, z której możemy korzystać bez ograniczeń, a także wybrać dwie zdolności, które muszą się zregenerować po użyciu. Do wszystkich wybranych zdolności mamy natychmiastowy dostęp. Między Eikonami przełączamy się naciskając jeden przycisk, więc walka toczy się bez przestojów. Na początku mamy dostęp jedynie do umiejętności Feniksa, czyli do wcześniej wspomnianego doskoku, a także 4 zdolności ładowanych. Z czasem jednak pozyskujemy ich coraz więcej. To właśnie na tym opiera się różnorodność systemu walki. I to właśnie ta cecha odróżnia go od Devil May Cry. Mam tutaj na myśli mechanikę odnawianych z czasem potężnych ataków, a nie to w jaki sposób one działają, ponieważ tak jak mówiłem, mają one swoje odpowiedniki w grze od Capcomu. Owe umiejętności są naprawdę różnorodne i posiadają odmienną postać. Są standardowe zdolności skupione na zadawaniu obrażeń pojedynczym przeciwnikom, a także grupom, takie, które opierają się na kontrowaniu ataków naciskając przycisk w momencie, gdy mamy otrzymać obrażenia, takie, które wzmacniają naszą postać, dając nam ochronę czy specyficzną formę ulepszenia ataków, czy sfery tworzone na polu bitwy. Ich zróżnicowanie naturalnie pozwala tworzyć własne taktyki dopasowane do naszego stylu gry. Planowanie, w jaki sposób połączyć ze sobą konkretne umiejętności, aby zmaksymalizować ich efektywność, oraz naturalnie obserwowanie efektów w praktyce naprawdę daje tutaj masę radości. Final ma też swój odpowiednik Devil Triggera z Devil May Cry, występujący tutaj pod nazwą półprzemiany.
Podczas owego stanu Clive wykonuje inne, szybsze ataki, zadaje większe obrażenia, posiada zwiększoną odporność, a także regeneruje mu się zdrowie. Możemy znajdować się w tej formie jedynie przez chwilę. Odnawia się ona z czasem. Nie byłem jego szczególnym fanem w grze od Capcomu i tutaj również nie jestem, ponieważ podczas półprzemiany zyskujemy sporą przewagę i nie musimy wtedy tak bardzo skupiać się na efektywnej walce. Występuje tu też rozwój postaci. Za wykonywanie zadań i pokonywanie przeciwników otrzymujemy doświadczenie oraz punkty umiejętności. To pierwsze działa standardowo. Po osiągnięciu wystarczającej ilości otrzymujemy kolejny poziom. Wtedy zwiększają się nasze atrybuty, takie jak siła czy zdrowie. Nie możemy jednak sami zdecydować, co chcemy ulepszyć, bo wszystkie zwiększają się porówno. Punktami umiejętności możemy za to dysponować wedle uznania. Używamy ich do zdobywania nowych technik oraz ulepszania już pozyskanych. Możemy zdobyć kilka nowych ciosów dla Clive'a. Jednak najwięcej do odblokowania jest zdolności Eikonów. Możemy je raz ulepszyć, aby zwiększyć ich efektywność, oraz zrobić to po raz kolejny, aby móc używać danej zdolności z dowolnym Eikonem. Nie ma więc tutaj szerokich możliwości rozwoju konkretnych umiejętności. Główną cechą jest ich ilość oraz możliwości, jakie daje łączenie ich ze sobą w sposób, który będzie dla nas najbardziej optymalny. Dostosowywanie zestawu umiejętności do naszego stylu gry oraz przeciwników, z jakimi się mierzymy, naprawdę daje tutaj dużo satysfakcji. Tak więc opłaca się zdobywać punkty zdolności, bo jeżeli chcemy w naprawdę określony sposób dobrać pod siebie wszystkie umiejętności, zwłaszcza te wysokopoziomowe, to będziemy potrzebowali ich naprawdę dużo. Możemy jednak dowolnie anulować zakupione zdolności, więc gra skłania nas do eksperymentowania i zmieniania stylu gry. Kustomizacja postaci natomiast jest niestety bardzo marna. Miecze różnią się jedynie obrażeniami i szybkością ogłuszania wroga, więc każdy następny oręż jest lepszy od poprzedniego. Sprawa identycznie ma się z przepaskami i naramiennikami, które zwiększają naszą odporność na obrażenia. Tyle, że one nawet nie wpływają na wygląd naszej postaci. Porażka. Możliwość zakupienia lub wytworzenia nowego wyposażenia odblokowujemy wraz z rozwojem głównego wątku. Trochę efektywniejszy sprzęt możemy wytworzyć za materiały zdobyte podczas wykonywania aktywności pobocznych. Jednak jest on tylko marginalnie lepszy od tego, który możemy sobie zakupić od razu lub wytworzyć z pospolitych materiałów. Równie dobrze element ten mógłby zostać zautomatyzowany, tak samo jak rozwój atrybutów postaci, zamiast próbować sprawiać wrażenie tego, że mamy wpływ na ekwipunek naszego protagonisty. To kolejny element, który ma udawać, że gra to RPG. Jedynym elementem, który ma tutaj trochę sensu, są talizmany, które dają nam różne bonusy. Poza dość prostym zwiększeniem zadawanych obrażeń czy obrony, mamy też tutaj między innymi takie, które zwiększają obrażenia konkretnej eikonicznej zdolności lub skracają czas jej odnawiania. Jest to dość prosty system. Bardzo mała część talizmanów w zauważalny sposób wpływa na rozgrywkę czy nasze możliwości taktyczne. W trakcie gry rozwija się nie tylko nasza postać. Przez cały czas pojawiają się nowe zagrożenia, a także mechaniki z nimi związane. Na początku jest to jedynie leczenie się przeciwników, ale z czasem dochodzą również przykładowo magiczne osłony, które musimy zniszczyć za pomocą magii, więc jesteśmy skłaniani do bardziej przemyślanego podejścia do walki i kolejności eliminacji przeciwników. Z kim jednak będzie dane nam się mierzyć? Nasi wrogowie dzielą się na zwykłych oraz dużych. Ci drudzy posiadają pasek oszołomienia, który zmniejsza się, gdy zadajemy im obrażenia. Gdy spadnie on do połowy, wróg zostanie na chwilę wytrącony z równowagi, a gdy spadnie on do zera, zostanie on ogłuszony na kilka sekund, podczas których mamy szansę zadać dla niego jak najwięcej obrażeń. Walczyć będziemy z całkiem sporym repertuarem przeciwników. Klasyczni piechurzy stanowiący w głównej mierze mięso armatnie, powolne, ale silne grubaski, słabe latające szkodniki, teleportujący się zwinni zabójcy, czy szarżujący narwańcy. Do tego sporo fauny w postaci zwykłych wilków czy antylop, a także gryfów, minotaurów czy przerośniętych krabów. Walka z niemal wszystkimi przeciwnikami daje frajdę, a także zmusza do różnych sposobów zachowań wobec nich. Jednak nie ma tutaj egzemplarzy, które zmuszają nas do walki w bardzo określony sposób, albo takich, którzy są po prostu irytujący. To naprawdę spora zaleta, bo nieważne z kim byśmy nie walczyli, to postawione przed nami wyzwanie będzie satysfakcjonujące i sprawiedliwe. Z przeciwnikami jednak prawie nigdy nie walczymy sami.
Niemal przez cały czas towarzyszy nam nasz wierny ogar Torgal. Do tego często do pomocy mamy jednego bądź dwóch sojuszników. Nie mogą oni zginąć, jednak zapewniane przez nich wsparcie jest bardzo znikome. Zadają oni niskie obrażenia, a sami przeciwnicy skupiają się na nas. Do tego nie możemy wydawać im żadnych poleceń, poza Torgalem. Jednak w jego przypadku mamy do dyspozycji tylko 3 proste komendy. Sojusznicy mają na tyle marginalny wpływ na walkę, że odróżniałem to, kto akurat mi pomaga na podstawie tego, jakie kolory generują ich zdolności. A podczas walki zdecydowanie jest na co popatrzeć. Walka wygląda bardzo efektownie. Sporo tu świetnie prezentujących się efektów graficznych, głównie za sprawą ataków magicznych opartych na żywiołach. Animacje walki łączą się ze sobą niezwykle płynnie, co robi tutaj duże wrażenie. Mimo tego, że nasza postać wykonuje dzikie akrobacje, przeciwnicy atakują zewsząd i ogólnie niejednokrotnie wydaje się, że panuje absolutny chaos, to i tak walka wygląda jak wyreżyserowana. Również za sprawą dynamicznych ujęć kamery. Samo patrzenie na ten widowiskowy taniec to przyjemność. Poza tym czasami pojawiają się elementy QTE, jednak zawsze mamy bardzo dużo czasu na reakcję, więc zdecydowanie nie mają one stanowić wyzwania, a jedynie efektowny przerywnik dający minimalne wrażenie sprawczości. I tak właśnie wygląda walka. Każdy odblokowany Eikon to ekscytujące wydarzenie. Zdobywanie nowych umiejętności i ulepszanie już posiadanych, tworzenie buildów i dostosowywanie ich do sytuacji oraz widowiskowe QTE. Sama walka nie dość, że wygląda bardzo efektownie, to jeszcze daje masę zabawy i satysfakcji. Zachodni deweloperzy, uczcie się. Walczyć będziemy również kontrolując Eikona. Starcia te są zdecydowanie mniej złożone niż te standardowe, bo liczba dostępnych ciosów jest mocno ograniczona. Do tego początkowo walki są dosyć powolne. Nie sprawia to jednak, że są one nieciekawe. Wymagają one od nas nieco innego sposobu walki, między innymi wyprowadzania ciosów z wyprzedzeniem. Do tego w grze pojawiają się jedynie kilka razy, a w każdym starciu zdobywamy nową zdolność, dzięki czemu nasz wachlarz ruchów stale się poszerza, a i sami przeciwnicy sprawiają, że toczą się one na dość różnych zasadach, więc nigdy nie zdążą nas zmęczyć. Stanowią za to fajną odskocznię od standardowej rozgrywki. Jednak najlepszym ich elementem jest ich widowiskowość. Przedsmak tego mamy już na początku gry. Jednak uwierzcie mi, to jest nic w porównaniu z tym, czego świadkami będziemy w późniejszym etapie. Walki są długie, wieloetapowe i absurdalnie widowiskowe. Efekty wizualne podkręcone do maksimum, patetyczna muzyka, masa unikalnych animacji, całkiem przemyślana choreografia i gargantuiczna skala. Do tego starcia te zawsze mają miejsce podczas najbardziej istotnych wydarzeń fabularnych. Tak więc pod każdym względem możemy poczuć ich znaczenie. To najbardziej widowiskowe momenty, jakie kiedykolwiek widziałem w grach. Naprawdę czuć tutaj, że są to w zasadzie starcia bogów. To jest coś, co chyba tylko Japończycy byli w stanie zrobić. Jest to jeden z najmocniejszych punktów tej gry. Dobrze jest czasem zobaczyć niczym nieskrępowaną widowiskową akcję, która jest świetnie wykonana i do tego uzasadniona narracyjnie. Jak więc to wszystko podsumować? Final Fantasy XVI pod wieloma względami wypada naprawdę świetnie, w innych zaś dość marnie. Ogólny odbiór będzie najbardziej zależał od tego, jakie będziemy mieć oczekiwania. Ludzie nastawiający się na grową grę o tron mogą się tutaj rozczarować, bo zawiłości polityczne stanowią jedynie tło dla opowieści, a nie centralny element fabuły. Do tego wielu jej aspektom brakuje surowego realizmu, który musi ustąpić patosowi i niekiedy również pretensjonalności. Jeśli szukacie RPGa, to również trafiliście pod zły adres. Elementy z tego gatunku to atawizm, którego musiała trzymać się ta odsłona, aby nie oddalić się zbyt mocno od klasycznego modelu rozgrywki z tej serii. Skutkiem czego zostały one wprowadzone na siłę, więc zagorzali weterani serii i tak będą niezadowoleni. Jeżeli jednak szukacie gry ze szczegółowo i ciekawie zaprojektowanym światem fantasy, dobrą, wciągającą fabułą z zapadającymi w pamięć postaciami oraz niesamowitymi scenami akcji, a także rewelacyjnym, złożonym i dającym masę możliwości systemem walki, to nie powinniście się rozczarować. Naprawdę zachęcam was, abyście dali tej grze szansę, bo jeżeli podejdziecie do niej bez nietrafionych oczekiwań oraz jesteście w stanie przymknąć oko na nietrafione decyzje narracyjne, a także nie przeszkadza wam to, że w zasadzie jedyną mechaniką rozgrywki jest tutaj walka, to dostaniecie naprawdę solidnie wykonany produkt, który być może zachwyci was tak samo mocno jak mnie. Dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po ten tytuł, a jeżeli już graliście, to koniecznie podzielcie się wrażeniami. To wszystko ode mnie. Na razie.